Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu z Johnem Flanaganem, autorem cyklu Zwiadowcy. Przyczynkiem do naszej rozmowy jest oczywiście premiera jego nowej powieści Zaginiony, książę. Spotkanie organizuje największy w Polsce serwis o książkach Lubimy Czytać oraz wydawnictwo Jaguar, którego nakładem ukazują się książki Johna Flanagana. Tłumaczył dzisiaj nasze spotkanie na język polski będzie pan Artur Zapałowski. Hello John, I hope you're okay. Yeah, mam nadzieję, że w porządku, tak, całkiem dobrze. Or should I even say good evening, because it's about 10 p.m. I think in Australia right now. Yeah, it's 10 p.m. and on quite a cold night. A właściwie dobry wieczór, dlatego że z tego co wiem w Australii jest 22, tak, 22 i mamy dość chłodny wieczór. This year small talks are a bit difficult topic because of the pandemic, but I just have to ask what's the situation right now in Australia with coronavirus. Trudno tak, trudno trochę rozmawiać o takich sprawach, ale muszę spytać, jaka w tym roku wygląda sytuacja w Australii, zwłaszcza w kontekście koronawirusa? It's sort of mixed. I'm in New South Wales, Sydney, and it's not too bad here. Victoria, our southern state, is in a very bad way. They've locked off the borders. Powiedziałbym, że to zależy. Ja mieszkam w New South Wales, w Sydney. Tutaj sytuacja nie jest najgorsza, natomiast w Wiktorii, stan, który jest na południu, sytuacja przedstawia się nie najciekawiej. Zamknęli granice z innymi stanami. And Queensland, which is our other neighbouring state, has also shut down the borders. So we're free to travel in New South Wales, but we can't go into the other states. Również Queensland, stan, który sąsiaduje z New South Wales, też zamknął granice, więc możemy podróżować, ale tylko w obrębie stanu. So do you miss meeting people? Do you miss talking to your readers? Because just before we went live, you mentioned that you were supposed to come to Poland this year. Tęsknisz do ludzi, tęsknisz za czytelnikami. Zanim zaczęliśmy spotkanie, mówiłeś, że miałeś zamiar do Polski przyjechać w tym roku. Yeah, I was hoping to. I was scheduled to go to Holland, and I thought I'll go to Poland again too. You know, if I'm flying that far, I might as well see two places. And I had such a great time in Poland last time I came, which I think was 5 years ago. I thought I'd love to go back. Miałem zaplanowaną wizytę w Holandii, więc pomyślałem, że połączę to i wpadnę też do Polski, a tak bardzo mi się podobało, kiedy byłem tutaj ostatnio, bodaj 5 lat temu. But it all obviously fell through. The event in Holland was cancelled, and so I didn't go. And yes, I do miss that. I was looking forward to it. Ale nie wyszło, zrezygnowano z organizacji tego spotkania w Holandii, więc nie mogłem przyjechać, ale prawdą jest tak, że tęsknię za spotkaniami z czytelnikami. So John, let's jump back to 2004 when you published your first book. But although you published your first novel in 2004, as I mentioned, you have always earned a living working with words. So did copywriting and penning TV scripts prepared you for life of an author more than college and youthful plans? Cofnijmy się do roku 2004, kiedy ukazała się twoja pierwsza powieść, ale wcześniej przecież również zarabiałeś na życie piórem. Czy praca copywritera, czy praca scenarzysty telewizyjnego przygotowały cię do zawodu pisarza z pewnością bardziej niż studia? Definitely. In fact, I didn't study writing in college. I did university. I did 2 years basically doing accountancy. Zdecydowanie tak. Nie studiowałem pisarstwa na uniwersytecie, właściwie 2 lata i tutaj John zrobił bardzo znudzoną minę, a studiowałem rachunkowość. But the experience writing in advertising and television definitely prepared me. Advertising teaches you to get an idea across in the smallest possible number of words, and television taught me how to plot a story. Ale pisanie tekstów reklamowych i scenariuszy telewizyjnych bardzo mi pomogły, a w reklamie
trzeba przekazać treść, posługując się minimum słów, natomiast pisanie do telewizji nauczyło mnie opowiadać historię. I will just say now a few words in Polish to our viewers and your readers to encourage them to ask you some questions. Więc jeszcze jedno słowo do Was, którzy nas teraz oglądacie. My cały czas monitorujemy stronę na Facebooku, gdzie oglądacie naszą transmisję, więc możecie zadawać pytania. Ja je widzę, John również je widzi, więc te najciekawsze będziemy wybierać. Okay, so coming back to our conversation, it's widely known that the Ranger's Apprentice series began as stories written for your son Michael, and that was your, so to say, training ground. But as you are encouraged by your daughter to make a full-fledged novel out of them, weren't you a bit skeptical about the idea, as you have been rejected by publishers before? Wszyscy wiemy, że seria cyklu Zwiadowcy zrodziły się z historii, które opowiadałeś swojemu synowi Michaelowi. Wiemy też, że to twoja córka zachęciła ciebie, żeby zrobić z tego powieść. Natomiast chciałem spytać, czy miałeś jakieś wątpliwości? Wiemy bowiem, że twoje poprzednie próby pisarskie były odrzucone przez wydawnictwo. That's a good question. No, I don't think I was skeptical. I think I was hopeful. I had books rejected before, which is a horrible experience. But I thought there was something a bit special about these, and my daughter was very encouraging, as was my wife. To dobre pytanie. Nie powiedziałbym, że czułem się sceptycznie, a byłem raczej pełen nadziei, a chociaż prawdą jest, że odrzucano mi wcześniej powieści, książki, jest to straszne doświadczenie, ale moja córka wierzyła w ten cykl, a uważam, że ten cykl jest dość szczególny. Żona również służyła wsparciem. So can you say that Ranger's Apprentice series is more of a family affair, or at least it started as one? Czyli można powiedzieć, że cykl Zwiadowcy to projekt rodzinny, przynajmniej zrodził się jako projekt rodzinny. Yeah, definitely. In fact, you know, the interesting thing to me is that I'd had probably 7 or 8 books rejected prior to this over a period. I actually never intended these stories to be a book. It was my daughter's suggestion that triggered that idea. Zdecydowanie tak. Wcześniej wydawnictwa odrzuciły mi 7 albo 8 powieści, a w tym przypadku nigdy nie zamierzałem, żeby Zwiadowcy nabrali formy książkowej. To córka mi to zaproponowała. And in addition, I had a very supportive and encouraging agent who really got behind the books when I wrote them. And in fact, I started out to write one book, and she said, it's too long. I'll never sell it at this length. So I said, what about if I cut it in half and make it 2 books? And she said, that'd be good. And then it kept growing, and it became 4 books. Agentkę, która we mnie wierzyła, która bardzo mnie zachęcała początkowo, a powiedziała, że to, co jej przyniosłem, jest za długie i że nie będzie mogła wydać tak długiej powieści. Zaproponowałem wtedy, że podzielę historię na pół, tak żeby ukazały się 2 książki i ona na to się zgodziła. Please correct me if I'm wrong, but from what I remember is that the stories you made up for your son, for Michael, didn't really encourage him to read more. Is that right? Popraw mnie, jeśli się mylę, mogę się mylić, ale czy było tak, że te historie, które napisałeś z myślą o tym, żeby zachęcić swojego syna Michaela do czytania, naprawdę na początku nie zachęciły go do czytania? Sorry, I'm not sure if you said it didn't encourage him or it did. He did start enjoying reading. He loved those stories. And when I wrote the books, before they were published, I had them printed out in book form. I printed them out in book form. And he just kept the 4 first books. They were dog-eared and torn and ratty by the end of it. But he just read them over and over again. And it did show him that reading could be enjoyable, and so he did become more of a reader because of them. He's very proud of the fact that Will
is modelled on him, and he refers to himself as the original will. Zaczął czytać, a było tak, że na początku, zanim książki ukazały się drukiem, a pierwsze 4 tomy wydrukowałem własnym nakładem na użytek syna i ja wciąż posiada te pierwsze 4 egzemplarze, a czytał je z przyjemnością i właściwie jest dumny z tego, że postać Willa jest wzorowana na nim, a mówi o sobie, że jest oryginalnym Willem. And when your first book was published, the world had already gone mad about Harry Potter, and paradoxically, I guess it wasn't the best time to introduce your own fantasy story, as there were so many J.K. Rowling clones on the market. So, or maybe it was the other way around. Maybe it was easier to introduce something original then. Twoje książki ukazały się, kiedy już istniała mania na Harry'ego Pottera, więc może było w związku z tym paradoksalnie trudniej wypuścić własny cykl powieści fantasy, ponieważ na rynku było tyle klonów J.K. Rowling, a może było łatwiej, bo rynek już był gotowy na tego rodzaju formy, na tego rodzaju cykle. J.K. Rowling really paved the way for a lot of us, because everybody was looking for the next Harry Potter. And also she showed publishers that children would read books that were more than 30 pages long. I mean, I remember seeing my next door neighbour's child with a nose buried in a 600-page Harry Potter novel. And that meant we could write really good, well-formed, long books, and kids would read them. J.K. Rowling utorowała nam drogę, a wydawcy szukali następnego Harry'ego Pottera, dlatego że udało jej się przekonać właśnie wydawców, że młodzież, że dzieci chętnie czytają książki, które mają więcej niż 30 stron. Pamiętam, jak wielkie wrażenie zrobiło na mnie, kiedy widziałem syna czy córkę sąsiada, a czytającą 600-stronicowy tom przygód Harry'ego Pottera. And that might be a perfect time to ask one of questions from our readers. That one is from the message board, not from Facebook, and it's asked by Paula. If you had a chance to go back and change anything in Ranger's Apprentice series, what would it be? Gdyby pan mógł zmienić coś w cyklu Zwiadowcy, to co by pan zmienił? I don't know that I'd change anything. I wanted to, in the first book, the prologue is the original prologue is very, very wordy and heavy and quite ponderous. And I wanted to change that when we came to the second printing. And both my publisher and agent said, no, don't change anything. It's working. Nie wiem, czy bym cokolwiek zmienił, a przyznam, że prolog do pierwszego tomu jest nieco przydługi i może trochę przyciężki, więc kiedy przyszła pora na drugie wydanie tej książki, a zaproponowałem, że może go troszeczkę skrócimy, na co wydawca powiedział nie, to bardzo dobrze jest to przyjęte. And I don't know, maybe if I went back and changed something, the whole thing had stopped working, so I'd just leave it. Może gdybym coś zmienił, to całość by się jakoś rozsypała, więc zostawmy jak jest. We received about, I don't know, about 200 questions in the last 48 hours. And many of them actually asked about Alice and about her fate. No spoilers here. So that's what readers want really, I think. Dostaliśmy w ciągu ostatnich 48 godzin około 200 pytań, a bardzo wiele z nich dotyczy losów Alice, tej postaci, więc może... I know a lot of them want me to change that. I get suggestions. I had one the other day on email on how I could bring her back, how she survived. She's gone. Wiem, że ta kwestia budzi wielkie emocje. Nawet wczoraj dostałem pytanie czy jakąś propozycję, jak to rozwiązać, żeby ją przywrócić, ale prawda jest taka, że Alice już nie będzie występowała w kolejnych tomach.
So sorry readers, you got the answer you weren't really looking for. Niestety nie była to odpowiedź, której oczekiwali niektórzy przynajmniej. So John, is writing for young readers liberating or limiting for you as an author, and why? Czy pisanie dla młodego czytelnika jest czymś wyzwalającym, czy jakoś ograniczającym? I czyli tak to dlaczego? It's incredibly enjoyable, and I think liberating, I don't know, that just a lot of fun. I think because kids will tell you what they think. Like I get so many emails, and I love being in touch with my readers. And much more, I've had a couple of adult books published, and adults don't write to the author. They don't send him story ideas and stuff. Kids just get so involved, and they're such a fascinating audience. Daje to poczucie wolności, ale przede wszystkim daje frajdę. Otrzymuję tyle maili od czytelników, którymi uwielbiam pozostawać z nimi w kontakcie. Napisałem kilka powieści dla dorosłych. Prawdą jest, że dorośli nigdy nie piszą do autora, na pewno nie podsyłają mu jakichś pomysłów na kolejne historie, pomysłów na jakieś rozwiązania fabularne. And there's another thing that I really value, and that is I have an ongoing, I continually get emails from children and parents saying how my books they weren't interested in reading, and my books have got them into reading and got them to enjoy reading. And as a result of that, their schoolwork has improved and their marks have improved, and in some cases their lives have changed, and that's the most wonderful feeling. Najbardziej sobie cenię to, że często dostaję maile od młodzieży i od rodziców, którzy piszą, jak bardzo im się podoba, piszą też, że młodzi ludzie, którzy wcześniej nie bardzo lubili czytać, zachęcili się do lektury za sprawą moich książek, co przełożyło się na ich wyniki w nauce. W niektórych przypadkach nawet coś tam zmieniło w ich życiu. Jest to bezcenne. That's actually what people are saying in the comments on Facebook right now. I rzeczywiście to też czytamy teraz na Facebooku. And at some point you took a kind of a break from Ranger's Apprentice, from the main series, and started crafting Brother Band as a spin-off series of sorts. So what was the reason for that decision? Was it artistic or commercial or both? Zrobiłeś sobie w pewnym momencie przerwę od pisania Zwiadowców i zabrałeś się za pisanie cyklu Drużyna. Co cię do tego skłoniło? I had originally intended to write 12 books in the Rangers series. I knew what the last book was going to be. And as I got up to around 8 or 9, I thought, well, if I finish at 12, I'm going to have something else to do. So that's when I started developing Brother Band, using the same world and a lot of the same characters. But I enjoy switching from one to the other now. Początkowo zamierzałem, że cykl Zwiadowcy będzie liczył sobie 12 tomów, a kiedy pisałem 8 czy 9, czy już wiedziałem dokładnie, jak będzie wyglądał 12 tom, a pomyślałem, że pora rzeczywiście zrobić sobie jakąś małą przerwę i nie chciałem zbyt wcześnie skończyć, więc zacząłem pisać cykl Drużyna, który dzieje się mniej więcej w tym samym świecie, mniej więcej z tymi samymi bohaterami i teraz piszę na przemian. So is there a chance that one day you will explore other cultures in your books? Because Brother Band is based more or less on Viking culture and so on. Czy istnieje szansa, że w kolejnych książkach będziesz pisał o innych kulturach? I don't know. I don't have any plans to write any other series at this stage. As you've probably noticed, I didn't stop at 12 with Ranger's Apprentice, and Brother Band's still going. I've just finished one of I think number 5 in the Royal Ranger series. That's with the publishers now, and I've got plans for another Brother Band. So no, I don't think I'll go to. At this stage, I've got what we call a full dance card. Nie planuję rozpoczęcia żadnego nowego cyklu. Jak wiecie, nie skończyłem serii Zwiadowcy na 12 tomie.
a w tej chwili chyba piszę, czy skończyłem 5. tom kolejnej serii, która jest związana ze Zwiadowcami, a podobnie z drużyną, więc tak naprawdę mam, jak to się mówi, pełen karnet. Jeszcze mam wiele do zrobienia, wiele do napisania. And I think one can say that your readers grew up with Will, but did they carry the fascination with Rangers into adulthood, or rather introduced your books to the younger generation? Są tacy czytelnicy, którzy dorastali razem z Willem i czy pozostali mu wierni, czy raczej przekazali tę fascynację młodszemu pokoleniu? Judging from emails that I get a lot of the readers who started with the series when they were young have grown up with it and have stayed with it. I have a lot of readers now who are in their late teens and their 20s. Strangely enough, at one stage I was getting a lot of emails from young men in the American military. I have a feeling the books might have been being sold in their post exchanges. I was getting emails from people who are serving in Afghanistan and the Middle East. So I think often they stay with it as they get older. Mam wiernych czytelników, a niektórzy już, niektórych dwudziestokilkuletnich. Co dziwne, otrzymuję wiele listów od amerykańskich żołnierzy. Być może moje powieści są sprzedawane w kantynach, czy też w sklepikach na bazach wojskowych. Dostaję listy od żołnierzy służących w Afganistanie czy na Bliskim Wschodzie. And on Facebook, Zbigniew asked about 11 questions. So some of them are actually mine questions that I'm planning to ask, but the one is really interesting and very simple, I would say. What's your favorite book? Widzę, że Zbigniew na Facebooku zadał jakieś 11 pytań, uprzedzając część pytań, które ja miałem zadać. Pierwsze pytanie jest jednak bardzo proste. Jaka jest twoja ulubiona książka? Do you mean of mine or favorite book? No, I think generally as a reader. Chyba ogólnie. It's really hard because there's so many good books, so many good authors. I mean, I do have a favorite all-time author, and that's an English author called C.S. Forester, who wrote the Horatio Hornblower series. Trudno powiedzieć, jest tyle dobrych książek, tylu dobrych pisarzy. Mam ulubionego pisarza, angielskiego pisarza C.S. Forestera, który napisał cyklu, serię powieści o Horatio Hornblower. I think if I was to start saying, oh, my favorite book is The Once and Future King, I'd think, oh, yeah, but I also like, yeah, there are so many. Once and Future King would be high on the list, I would say. That's E.B. White? Tak, był sobie raz na zawsze król, tak się stało. So we are just consulting the Polish title of the book you mentioned. Oh, right. No, does it not translate directly? It has been translated, yeah. Yeah, but what's the translation of the Polish title? Basically the same, I would say. I'm not sure if Arthur would agree, but it's untranslatable a bit. That's play on words. Zawsze król. Anyway. Okay. Too many to single one out. Too many for single one out. W każdym razie zbyt dużo książek, żebym którąś wybrał i wskazał jako swoją ulubioną. And another question from a reader, from Maya, that's from MessageBot. Were your characters directly inspired by people you know? You have already partially answered that about Will, but what about other characters? Maja na MessageBoardzie pyta, czy twoje postacie, pańskie postaci były inspirowane, wzorowane bezpośrednio na znajomych, a już częściowo odpowiedział pan na to pytanie, ale może prosilibyśmy o uszczegółowienie. Yes, I draw from other people. Horace, I don't know what he's called in Polish, Will's best friend. Is based on Michael's best friend, Michael, my son's best friend at school. Tak, wzoruje swoje postaci na ludzi ze świata, który mnie otacza, a na przykład Horacy, najlepszy przyjaciel Willa, jest wzorowany na najlepszym koledze
a mojego syna z lat szkolnych. Evangeline, I drew a lot from my daughter Katie, who was the one who suggested I turn the stories into a book. Wielu postaciom, czy niektórym postaciom dałem cechy mojej córki Kathy, a ta, która mnie zainspirowała, zachęciła do wydania tych opowieści w formie powieściowej. And Lady Pauline is based on an old friend of ours, one of our bridesmaids when we were married over 50 years ago. We're still in touch with her. She's a good friend, and I always visualized her when I was writing Lady Pauline, describing her. Lady Paula jest wzorowana na naszej wieloletniej przyjaciółce, która była druhną na naszym weselu całe 50 lat temu. Zawsze o niej myślę, kiedy opisuję tę postać właśnie. But obviously, Ranger's books are loved not only for its characters, but also for the world building. So how did you flesh out your world, and to what extent did you use the real world and fantasy worlds as your reference? Czytelnicy cyklu Zwiadowcy kochają ten cykl nie tylko za postaci, ale również za świat, który w nim stworzyłeś. A w jaki sposób powstawał ten świat? A skąd brałeś szczegóły, inspiracje? It's pretty obviously based on England and Europe. I sort of, when I started writing it, I drew a rough map from memory, and if you compare it to Europe, in reality, it's completely wrong. But the countries are obviously Scandia is Scandinavia, Jutland is Germany, Gallica got to be France, Hibernia is Ireland. A lot of the names, I use the old Roman names, Hibernia as an example. Iberon is Spain, and that's from the old Roman as well, the Iberian Peninsula. So it's based there, and then obviously there's North Africa. There's one of the books is, sorry, I'm running on too far now. Jest to świat dość wyraźnie wzorowany na na Wyspach Brytyjskich oraz na Europie. Kiedy zabierałem się za pisanie tego cyklu, narysowałem z pamięci mapę Europy. Oczywiście zupełnie nie przypominało to prawdziwej mapy, ale w ten sposób powstała mapa mojego świata. Oczywiście Skandia jest dość wyraźnie wzorowana na Skandynawii. Podobnie Teutonia to Niemcy, Iberion, Półwysep Iberyjski, a Hibernia na przykład to Irlandia. W wielu przypadkach posługuje się starymi łacińskimi, rzymskimi nazwami krain. A są też opowieści, które dzieją się w Afryce Północnej na przykład. And then there's Nihonja, which is Japan. The Japanese language word for Japan is Nihon. A z kolei Nihonja, czyli kraina, która mniej więcej odpowiada Niponii, nazwa wzięła się stąd, że po japońsku język japoński nazywa się Nihon. Gosia Zielka, does Ranger's song have any melody, or did you just came up with the words? Pytanie Oh, it has a melody. Czy pieśń Zwiadowców ma jakąś melodię, czy ma sam tekst? It has a melody. I think there's a version of it somewhere online. I wrote that because I am a musician. So that's the cabin in the trees you're talking about, isn't it? Ma melodię, można ją z tego co wiem znaleźć w internecie. Skomponowałem muzykę, czasem komponuję. Chodzi o pieśń Kabina w lesie, tak? Cabin in the trees? Probably it's a reader's question, so that's what I would assume, yeah. To pytanie od czytelnika czy czytelniczki, więc... Yes, there is a melody to it. Możemy potwierdzić, że ta pieśń ma melodię, można ją zaśpiewać. Don't ask me to sing it now. Ale nie będę teraz śpiewał. I can't guarantee that I won't. Może jednak poproszę, ale to... And what about general research about things like archery, horse riding, etc.? Do you try everything yourself? Szczegóły pewnych działalności, szczegóły pewnych fachów czy umiejętności typu łucznictwo czy jazda konna, czy wszystko sam wypróbowujesz?
Not everything. I've been an archer for years. I did archery for many years. I've always been fascinated by it. I used to ride when I was much younger, when I was living in England. One day I looked down and thought, that's a long way to fall, and I thought I might give that up. Most of the stuff, sailing, I've done that. Usually I write about things I'm interested in, so I've done the research already, not intentionally as research, but generally it's stuff I know. Wiele lat temu nauczyłem się strzelać z łuku, a wiele też jeździłem konno. Zacząłem jeździć, kiedy mieszkałem w Anglii, chociaż ostatnio przyznam, że siedziałem na grzbiecie końskim, spojrzałem w dół i pomyślałem, że to jednak dość daleko do ziemi, więc wolałbym nie spadać. Również żegluję, więc zazwyczaj piszę o rzeczach, na których się znam. And one more question from a reader from message board by Maja. Which character from your books would adapt to our world the fastest? Pytanie od Madzi, która postać z twoich książek, z pańskich książek najlepiej by się odnalazła w naszym świecie? Should I repeat the question? Yeah. I didn't hear the question. Which character from your books would adapt to our real world the fastest? Oh, would adapt to the real world. I would think Holt. The Rangers would, I think, because they're a very adaptable group. They're very, the Rangers. Powiedziałbym Holt, ale właściwie wszyscy zwiadowcy, dlatego że bardzo dobrze orientują się w nowych sytuacjach. And the next question is something that many readers asked about. So, what's the current status of the Rangers film? There have been rumors going around it for many years now. And as far as I know, the production was set to begin this June, but I guess the pandemic messed things up a bit. Wielu czytelników pyta, jak wygląda sytuacja z adaptacją filmową. Wiemy, że od wielu lat była ona planowana, a mieliście zacząć zdjęcia chyba w czerwcu, ale oczywiście zostało to odłożone z powodu pandemii. Yes, the pandemic has kind of messed things up. The producers are still very keen. They're still determined to go ahead. It's going to be shot here in Victoria, which, as I said before, is in lockdown at the moment. Tak, pandemia nieco nam pomieszała szyki, ale producentom nadal zależy na zrobieniu tego filmu. Film ma być kręcony w stanie Victoria, który, jak powiedziałem, jest wciąż objęty pewną kwarantanną. Once things have cleared up there, it'll go ahead. There has been a change. The producers think that cinema is not going to recover very quickly, and they've changed their plans now. Instead of one movie, they're going to do a stream series, and that will cover the first two books, and then after that they'll probably do more series. So we'll get more out of it, which is great. Ale zaczną filmować jak tylko będzie można, a producenci jednak uważają, że branża kinowa nie pozbiera się tak szybko, więc po pandemii, więc zamierzają zrobić na podstawie moich książek serial kilkuodcinkowy. Najpierw sfilmują pierwsze 2 tomy, a potem kolejne odcinki będą, więc to nawet dobrze, bo będzie można więcej tych opowieści sfilmować, więcej odcinków. And do you have an actor in mind who could play Will? I don't believe that you have never thought about it. Na pewno myślałeś o aktorze, który mógłby zagrać Willa. Well, of course, playing Will be somebody new because he's only young. I mean, he's 15, 16 when it starts. So I wouldn't have an idea on Will. That's going to be very interesting. Będzie to musiał być młody aktor, dlatego że na początku cyklu Will jest bardzo młody, ma 15-16 lat. Mam pewien pomysł dość interesujący, ale na razie nie będę rozwiązał. My great nephew is actually an actor. He's 18, 19,
But he's too tall to be Will. But he is going to audition for the series when it comes up. I've got that promise from the producers. Apparently he's very good. I haven't seen him act, but he's a very nice guy, and I hope he gets a role. Mój stryjeczny wnuk jest aktorem, ma 18-19 lat, to niestety jest zbyt wysoki, żeby grać Willa, ale pójdzie na casting i mam nadzieję, że dostanie rolę jakąś w tym filmie. Fingers crossed. Trzymam kciuki. And do you think that having your book adapted by Hollywood is a kind of ultimate honor that the outside world, meaning not necessarily fantasy readers, can award the writer with? Czy uważasz, że adaptacja filmowa, hollywoodzka adaptacja jest najwyższym wyrazem uznania ze strony świata spoza kręgu czytelników i czytelniczek fantasy? I think the value of it, it's a two-edged sword, because once you sell the rights, the producers, or more correctly, the director, can change things as he sees fit. So you have to trust the people you're working with, that they're not going to change it too much. I'm pretty confident in the people. I'm very confident in the people I'm working with. I think it will stay pretty true to the book. It will change a bit. The value to me will be, it will open the books to a much wider audience. To zależy, dlatego że jak już się sprzeda prawa do adaptacji filmowej, a producent, a konkretnie reżyser właściwie, może wprowadzić zmiany do historii, więc trzeba ufać ekipie, która będzie odpowiadała za nakręcenie tego filmu, a ja bardzo ufam tej ekipie, a wierzę, że pozostaną wierni moim książkom, może wprowadzą drobne tylko zmiany. And another question from our message board by Natalia, and this one also bugs me as a coffee lover. Why a ranger puts honey in his coffee? Natalia pyta, i to też zastanawiałem się jako kawosz, dlaczego zwiadowcy słodzą kawę miodem? Well, to make it sweeter, obviously, I couldn't use sugar. Słodsza. I mean, I've already been taken to task by people saying there was no coffee in Europe in those times. So I thought if I suddenly invented sugar, that would cause real problems. Już wiele razy mi wypominano, że w Europie średniowiecznej nie znano kawy, więc pomyślałem sobie, że jeżeli jeszcze wprowadzę cukier, to będzie trochę za dużo. So I had to find something for them to sweeten their coffee with. Więc musieli czymś słodzić kawę. Padło na miód. And again, I will just say a few words in Polish to the readers. Ja tutaj, mając transmisję, wyświetlają mi się tylko wasze kilka najnowszych komentarzy, więc jeżeli któreś z waszych pytań uznajecie za ciekawe, a zapewne tak jest i jeszcze nie zostało przeze mnie zadane, to proszę powtórzcie je, to wtedy wyświetli mi się na górze i będę miał łatwiejszy do nich dostęp. Dzięki. Okay, and coming back to you, John. Do you have any writing routines? Are you a disciplined author, or you can easily say to yourself in the morning that today is a good day to take a time off and you are not writing? Czy masz jakąś rutynę? Czy jesteś pisarzem zdyscyplinowanym, a codziennie rano siadasz do pisania, czy czasami sobie odpuszczasz, bo jakoś nie czujesz weny? I'm very disciplined because I think you have to be. If you have a day where you say, I'll take the day off, you may never start again. That's a downhill slope. Narzucam sobie dyscyplinę, dlatego że tak trzeba. Jeżeli człowiek sobie raz pofolguje, raz sobie odpuści, to potem może nie wrócić do pisania. To równia pochyła. So I write 5 days a week. I write Monday to Friday. Piszę usually in the mornings. Głównie rano. And I write a chapter a day. I każdego dnia piszę jeden rozdział. And then I have the weekends off and then I start again. Potem w weekendy robię sobie wolne i w poniedziałek znowu do pracy. But before I start writing, I plan the entire book. Jednak zanim zabiorę się za pisanie, mam całą książkę już rozplanowaną. I was just trying to see if I have
one of my plans here, but I don't. I do an outline chapter by chapter, about maybe 6 lines to a chapter, so I know what's going to happen in each one. Nie mam pod ręką akurat konspektu czy schematu, ale dla każdego rozdziału przygotowuję 6-wersowy konspekt, tak żebym wiedział, co się dzieje w danym rozdziale. And that way, when I start each day, I know what I'm going to write. I tak codziennie, a przystępując do pracy, siadając do pracy, wiem, co mam napisać. So you are saying that you meticulously plan your novels and you write them chronologically and you always know how they're gonna end. Oh yeah. Czyli mówisz, że twoje powieści są dokładnie do każdego szczegółu rozplanowane i wiesz, jakie będzie zakończenie. Yes, definitely. When I get the idea for the story, where it starts, the next thing I get the beginning, the next thing I work out is how does it end? Then you got beginning, end, you can work out through the middle. Kiedy przychodzi mi do głowy pomysł na początek powieści, a w następnej kolejności zabieram się za wymyślanie zakończenia, także mam początek i zakończenie i potem staram się je połączyć, wypełnić to, co jest pośrodku. And one more question from Facebook from Jakub Marek about Will. Will Will ever find another love interest, or is his, love life finished? I don't want to sound pessimistic, but that's what the question is. Kolejne pytanie z Facebooka. Czy Will jeszcze raz się w kimś zakocha, czy znajdzie ponownie miłość? And the answer is I don't know. I suspect not. I think Alice was probably the love of his life. Nie wiem, podejrzewam, że nie. Wydaje się, że Alice była kobietą jego życia, miłością jego życia. But maybe he will. Ale kto wie. And one more question from the message board from Bajay. Is writing a bit like reading, in a sense that when you can't stop working, when the plot gets really intense and interesting? Czy pisanie wciąga tak samo jak czytanie, czyli nie możesz przestać pisać, jeżeli cię historia wciągnie? It's a little bit. The difference is this. I find I really enjoy writing and I get involved with the story. As I get towards the end of a book, I slow down. I don't want to finish. And yet when I do finish, it's great. Trochę przypomina czytanie, a kiedy na przykład zbliżam się do końca powieści, zwalniam nieco tempo, dlatego że odkładam ten koniec, chcę, żeby to jeszcze trwało. Ale oczywiście, kiedy kończę książkę, to czuję ulgę. And as a hard-working writer, do you even have time to read for pleasure? And if so, what do you read in your free time? I jako pisarz, który tak ciężko pracuje, czy masz czas czytać? Jeśli tak, to co czytasz w wolnym czasie? Definitely. I love reading. What do I read? I read American detective novels. Michael Connelly, I think, is a fabulous writer. Uwielbiam czytać. Czytam amerykańskie kryminały Mark Hawley. James Lee Burke. There's an English author who writes a lot of stories set in World War II. His name is Max Hennessy. I'm enjoying his stuff. Angielski, brytyjski autor, który pisze książki dziejące się w czasie II wojny światowej, Max Hennessy, lubię go czytać. And historical novels, basically a lot of novels set in the Napoleonic Wars. Czytam też sporo powieści historycznych, a między innymi głównie dziejące się w czasach napoleońskich. And one more question from Facebook by Gosia Biskup. Is Halt's sarcasm and humor somehow influenced by your own sense of humor? Gosia Biskup na Facebooku pisze, czy sarkazm i poczucie humoru Holta w jakiś sposób przypominają twoje własne poczucie humoru. Oh yes. Tak, zdecydowanie. And the question about your upcoming book, The Missing Prince, that comes out in about 2 weeks. So with no spoilers, obviously, what can you say about it and what can readers expect?
A teraz pytanie o najnowszą książkę, czyli o Zaginionego księcia. Nie będziemy zdradzać żadnych szczegółów, ale może proszę powiedz nam, czego możemy się spodziewać. It's the next book in the Royal Ranger series with Maddie, but Will plays a large part in this story as well. He wasn't kolejny tom w serii Zwiadowcy królewscy, występuje tam Maddie, ale Will też ma ważną rolę do odegrania. I like their interaction. They go on a secret mission to Gallica. Podoba mi się relacja między tymi postaciami, które wybierają się, są wysłane właściwie na tajną misję do Galii. They're tasked with rescuing the king of Gallica's son, who's being held prisoner. He's the missing prince. Mają uratować, uwolnić króla Galii, czyli tytułowego Zaginionego księcia, który został więziony. So I suppose and I hope that's not the final book in the series. So are you already planning the next one, or are you taking some time off after the book is going to be published? Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia książka w tej serii. Czy planujesz kolejne, czy zamierzasz sobie zrobić trochę wolnego teraz? I've just finished the second part of that story, the next book. I'll warn you all, The Missing Prince ends with a huge cliffhanger. But yeah, I've just finished the completion, the second part of that, the completion of that story. Właśnie skończyłem drugi tom tej opowieści, bo muszę już powiedzieć, że Zaginiony książę kończy się w momencie największego suspensu, kończy się kończy się w sytuacji perypetii właściwie bohaterów. Nic nie jest jeszcze rozwiązane, więc jest drugi tom. And there is also one more question that repeats often about a possible crossover between Ranger series and Brother Band series. Is that even possible? Or have you ever considered that? Widzę też wiele pytań dotyczących możliwości połączenia wątków serii Zwiadowcy i serii Drużyna. Czy myślałeś o tym? I have considered it. There's been a certain amount of crossover because Gillan has featured in Brother Band. Niektóre wątki są wspólne. Gillan na przykład występuje w drużynie. But of course, and in fact, the Brother Band featured in the last book with Will and Maddie, what's it called? Drużyna również występowała w ostatnich Duel at Arlwen. Yeah. Pojedynek w Arlwenie. But you must remember there's a big age difference between Maddie and the Brother Band and Will. Pamiętamy jednak, że jest duża różnica wieku pomiędzy Maddie a drużyną a Willem. And as you mentioned, The Missing Prince is a kind of a two-part novel. So was it intended like that, I mean, from the very beginning, or at some point you decided that, the story is too big to contain it in just a single volume? Wspomniałeś, że Zaginiony książę to powieść w 2 odcinkach. Czy tak zamierzałeś od samego początku, czy powieść się rozrosła i konieczny był drugi tom? My publishers like me to do two-part stories, and it lets me put a lot more detail, a lot more events into the story. It would possibly be too big a book if I condensed it all into one. This way I can put in more events, more adventure. Wydawcy lubią powieści w 2 odcinkach, a poza tym dzięki temu mam więcej czasu, więcej miejsca, żeby mieści się więcej przygód, więcej opisów też. So these are basically all questions I prepared for you, John, today. But before I will say good night, I don't think I can let you go without a promise to your readers that you will come to Poland as soon as it's possible. I to właściwie wszystkie pytania, które przygotowałem na dziś, zanim jednak pożyczę Ci dobrej nocy,
nie mogę Cię puścić bez obietnicy, że przyjedziesz do Polski jak najszybciej się tylko da. I would love to come back to Poland, and I go fairly regularly to Holland, as you've got the Netherlands, and I'd like to combine the two again, because I came to Poland, I think 4 or 5 years ago, and I just had the best time. I loved it. I loved the people. I loved the country. I loved the spirit in the country and the spirit in the people, and that sense that you've got your country back after all these years. And I really, really admired that. I thought that was great. And everybody was just fabulous to me and my wife. We had an amazing time there. So yeah, I definitely plan to come back as soon as I can. Zamierzam przyjechać do Polski jak tylko się da. Jak już wspomniałem, często jeżdżę do Holandii, więc skorzystam i połączę jedno z drugim wizyty. A kiedy byłem w Polsce 4 czy 5 lat temu, było to dość wspaniałe, dlatego że przyjęcie, jakie nam zgotowano, gościnni ludzie, piękny kraj, duch tego kraju i wrażenie to, że Polakom udało się po tylu latach odzyskać swój kraj, więc jak tylko będziemy mogli, to z małżonką staramy się przylecieć. So thank you very much, John, and have a good night. Dziękuję również wszystkim, którzy nas dzisiaj oglądali. Dziękuję również panu Arturowi Zapałowskiemu za tłumaczenie. And I hope, John, to meet you in person maybe next year. Thank you, Bartek. Thanks for organizing this. And thank you to all my readers in Poland for reading the books and enjoying them and sending me emails. Bartek, dziękuję za to spotkanie, dziękuję też wszystkim czytelnikom i czytelniczkom w Polsce za to, że czytają książki, dziękuję też wam wszystkim za maile. Zachęcam do kontaktu, piszcie do mnie. Okay, thank you. Terrific, thanks guys. Sorry Artur, I kept jumping over you there. Thanks a lot.